Siemanko, Konrad z tej strony z kanału Siemaszko Lab. Słuchajcie, dzisiaj króciutki odcinek. Chciałbym się z Wami podzielić moim pomysłem, a tych pomysłów mam naprawdę mnóstwo, dotyczącym, co prawda może nie bezpośrednio elektroniki, natomiast powiązanym z elektroniką, ponieważ chodzi o podgrzewacz PCB. Podgrzewacz PCB, który w związku z tym, że jest opcją taką w moim przypadku budżetową, nie stać mnie było na podgrzewacz za kilka tysięcy złotych, więc mam zwykły podgrzewacz PCB, który nie miał żadnych właściwych funkcji, oprócz tego, że można było ustawić temperaturę i potem trzeba było termometrem jakby patrzeć na to wszystko i monitorować tą temperaturę. Natomiast tutaj tylko dołożyłem czujnik. Na szczęście czujnik temperatury mogę przepuścić przez swój miernik, ale to wszystko może kiedyś. A dzisiaj chciałem tylko pokazać Wam, jak to wygląda, jak to działa i zobaczyć, jaka będzie Wasza też opinia na to, nie? Nie przedłużając, to miał być krótki odcinek, już Wam pokazuję. Chodzi o to, że lubicie to oglądać na pewno, ja też lubię to oglądać. Jak ja oglądam innych elektroników, którzy mają przeróżne nakładki nałożone na właśnie obraz, to mi się to strasznie podoba, tak? Lubię widzieć, jaki jest pomiar czy rezystancji, czy prądu, czy temperatury i tak dalej. I tak samo postanowiłem, że ja to zrobię i to zrobiłem sobie sam, także już pokazuję Wam. Się zrymowało przy okazji. Czekajcie. Także tak, to jest jedna z nakładek właśnie mojego podgrzewacza, który pokazuje tutaj, jaka jest temperatura. I teraz tak, drugim widokiem, na chwilę to jeszcze zamknę i pokażę Wam, bo tak, jest to typowe ujęcie na wygrzewanie jakby, bo to też bardzo fajnie ogląda się, jak te układy opadają, jak wygrzewają się, jak tam wszystko to funkcjonuje. I tutaj kolejną nakładką na to będzie taka, żeby nie przeszkadzała oglądać, natomiast taka, żeby też było widać, co tutaj się dokładnie dzieje. Także takie dwie nakładki. Za chwilę, już za momencik pokażę Wam, jak to działa, jak to funkcjonuje. Także tak, płytkę mam już na podgrzewaczu. Kładę sondę, oczywiście sonda musi być na podgrzewaczu, zaczekajcie, zresztą pokażę Wam to. Czyli ta sonda, ta sonda musi trafić, to jest termometr, tak? To jest termobara. Musi trafić na płytkę, która będzie pokazywać, już pokazuje, tak? Bo ona jest lekko podgrzana, bo już oczywiście tutaj testowałem to, więc ta płytka w tej chwili jest nagrzana do 67 stopni. I teraz tak, szybciutko na początku może przejdę jeszcze tutaj na siebie. I to jest taki widok właśnie do tej kamery, tamten widok będzie do drugiej kamery. Podgrzewacz już podgrzewa się, więc czekajcie, tylko ja muszę to ustawić tak, zadać, bo tutaj jest oczywiście panel, który w tej chwili ja Wam nie pokażę. I rozpoczynam pracę z podgrzewaczem w tym momencie. Mało tego, ja zaraz przestanę mówić, bo tutaj ktoś inny będzie mówił. Ustawiono profil. Temperatura docelowa 75 stopni. Zalecane tempo grzania od 0,1 do 0,5 stopnia na sekundę. Także Zapowiem 10 stopni przed celem. mam tutaj pomocniczkę też. Ja strasznie lubię takie rzeczy. Ja mam inteligentny dom. Uważam, że to przyszłościowe jest to, że tam będziemy rozmawiać, że będziemy słuchać i będziemy konwersować jakby w przyszłości z naszym inteligentnym domem, więc tutaj jest to podpięte do inteligentnego domu i na dobrą sprawę mógłbym teraz włączyć podgrzewanie, pewien profil określić i pójść sobie na górę, bo ja tutaj działam w piwnicy i na górze też również mój inteligentny dom, mój asystent by mnie poinformował, że już mogę zejść, ewentualnie, że płyta została, że temperatura została osiągnięta taka, jaka była zadana, więc... Do temperatury docelowej zostało 4 stopnie. Aktualnie 71 stopni. Szacowany czas 40 sekund. Przejdźmy sobie na ten widok. No tutaj się nic nie będzie działo, więc tak naprawdę, ale jeszcze chwilę Wam pokażę, że tak naprawdę można oglądać sobie i widzieć, co się dzieje na płytce lub w trakcie, raczej już nie wylutu, tylko wlutu elementów. Wtedy można oglądać i widzieć, i Wy widzicie przede wszystkim wtedy, co dzieje się na płytce i kiedy opadają
elementy, czy to procesor, czy to GPU, czy to pamięci, więc można sobie też to oglądać. Za chwilę dojdziemy do zadanej temperatury, więc także tu jest taki widok właśnie dla kamery tamtej z PCB. Można zmienić GUI. Tu fajnie też pokazuje zielone tło. Zielone tło pokazuje, czy jestem w zakresie bezpiecznego podgrzewania elementów, więc jest tu wszystko ok. Troszeczkę powoli wygrzewa, ponieważ tak jak powiedziałem, Temperatura 73 stopnie. Do celu 2 stopnie. Szacowany czas 26 sekund. no, może nawet pewnie szybciej do tego dojdzie, ale rzeczywiście podgrzewacz jest, tak jak powiedziałem, no to nie jest jakieś szaleństwo, więc on dosyć wolno podgrzewa. Natomiast no tam powiedzmy lepiej troszkę wolniej niż za szybko, nie? Już za chwilę dojdziemy do zadanej temperatury. Jak widzimy, trochę nie wyrabia podgrzewacz. Fakt, że ja jeszcze mam zamontowany wentylator, który delikatnie dmucha na płytę, potem żeby ułatwić też schładzanie, bo za chwilę też przejdzie automatycznie w tryb schładzania, więc chcę też Wam to pokazać. O, doszło już do zadanej temperatury. Asystent mój za chwilę coś powie. Temperatura docelowa osiągnięta. 75 stopni Celsjusza. Wyłączam podgrzewacz. I za chwilę powinno dojść do schładzania i zresztą też tutaj zaraz zobaczymy, że dojdzie do schładzania. I za chwilę oprogramowanie przejdzie w tryb schładzania i też będzie tutaj pokazywać, w jakim tempie to robi. O, już przeszedł, już widzimy. Nie tu, tylko tu. Chłodzenie. Mhm. Szczyt 75 stopni. Czas grzania 3 minuty 31 sekund. No i dochodzi do schładzania. I teraz słuchajcie, jeśli interesuje Was to oprogramowanie i w ogóle w jaki sposób to powstało, no możemy umówić się tak, że nakręcę o tym odcinek, czyli pokażę, Zakończono. Płyta wróciła do temperatury początkowej 68 stopni. no to schłodzenie Szczyt troszeczkę. 75 stopni. Grzanie 3 minuty 31 sekund. Chłodzenie 31 sekund. No, czyli tutaj to chłodzenie oczywiście, tylko mówię, ja to robię przykładowo, więc wentylator troszeczkę przyspieszyłem i on jakby przyspieszył też chłodzenie tej płyty. To chłodzenie jest troszkę, można by było powiedzieć, że jednak lepiej, żeby sobie spokojnie, nawet nie ma co przyspieszać, czasami lepiej zostawić, żeby to sobie stopniowo się schłodzało. Dobra, wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że jeśli jesteście zainteresowani czymś takim, może chcielibyście sami to zrobić, może chcecie wiedzieć, jak to powstało, nakręcę o tym odcinek, nie ma problemu, z miłą chęcią się podzielę tym z Wami, ale pod jednym warunkiem, że pod tym, powiedzmy, odcinkiem, jeśli pojawi się 100 polubień, 100 łapek w górę, to pokażę Wam krok po kroku, w jaki sposób zrobić takie oprogramowanie, żebyście też mogli sami. Pokażę Wam, jakie urządzenia zostały użyte, ale to naprawdę to wszystko nie wymaga nie wiadomo jakich pieniędzy wielkich. Można zrobić to w sposób budżetowy, więc pokażę i podzielę się z Wami tym. A Ty pamiętaj, że jesteś na kanale Siemaszko.lab, pamiętaj, że ja jestem Konrad. Zachęcam Was do subskrypcji, właśnie do komentarzy, żebyście również uczestniczyli w tym razem ze mną. Ponieważ kiedyś znaczy do tej pory nawet mam tak, że cały czas oglądam odcinki, ja uwielbiam oglądać w ogóle techniczne różne odcinki, oglądam również innych youtuberów, którzy są elektronikami, więc nawet teraz ich oglądam i lubię ich oglądać. Zachęcam Was do tego, jeżeli Wy też lubicie oglądać, dzielcie się tym, co można zrobić, żeby było lepiej, a na tą chwilę bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, cześć!